Lekcja pod tytułem Pole koła. Czyli chcemy znaleźć wzór, który nam pozwoli dla dowolnego koła policzyć jego pole, czyli ile miejsca zajmuje. Ten wzór za chwilę Ci pokażę, ale przedtem spróbuję uzasadnić, skąd on się wziął. No wyobraź sobie, oto mamy koło i teraz to koło, w tym kole narysowałem bardzo dużą ilość, czego? Promieni. To wszystko są promienie. Każdy, to wszystko jest promień i tak dalej. Co więcej, podzieliłem to koło tak rysując promienie, żeby te odległości były identyczne. Oczywiście mam nadzieję, że to mi się udało, to czasami może nie jest to aż tak dokładnie. I teraz wyobraź sobie, że przecinam koło w tym miejscu i w tym, a następnie, jak rozetnę w tym miejscu, jeszcze tak sobie ciachnę, następnie tak troszeczkę potnę jak pizzę, a pizzę tniemy w ten sposób, prawda? Tak, to wyjdzie mi coś takiego, prawda? Tylko nie do końca tą pizzę przedtem tutaj nie będę odrywał tych kawałków. I tak dolną część tej pizzy i tak samo z górną częścią. Tutaj wszędzie poprzecinam, czyli dostanę taką górną część, też taką jakby przylepione tutaj koniuszkami te kawałki pizzy. W tych miejscach pozlepiane, nie do końca to ze sobą rozerwałem, a teraz to ze sobą zsuwam. I tu jest efekt tego zsunięcia, widzisz? U dołu są niebieskie kawałki pizzy, a u góry żółte kawałki pizzy. To oczywiście jest przybliżenie, bo tak naprawdę, zauważ, ja tu narysowałem linię prostą, a tutaj powinno być troszeczkę takie zaokrąglenie, prawda? No bo ta pizza przecież tutaj ma pewien taki łuczek. Ale dla potrzeby wytłumaczenia, skąd wziął się wzór, wystarczy, że zrobimy taką linię prostą. Zwłaszcza, że jeżeli bym rysował coraz częściej te promienie, czyli te kawałki pizzy byłyby coraz takie bardziej chudziutkie, czyli już nie takie te trójkąty, tylko takie, bardzo takie chudziusieńkie, jeden obok drugiego, czyli takie bardzo wąskie kawałki pizzy, to w końcu ta podstawa tych trójkątów, tych kawałków pizzy była już by prawie że linią prostą. To można sobie wyobrażać, że jest tą linią prostą. No a skoro tak, czekaj, ja tutaj teraz poczyszczę te bazgroły. No to jest tylko tak naprawdę pogląd, skąd się to wzięło, skąd się wziął ten wzór, który za chwilę Ci przedstawię. No to teraz popatrz. Każda z tych odległości, ta, jak i ta, jest równa promieniowi R, naszemu promieniowi w tymże okręgu. Natomiast ta odległość, ten odcinek, stąd dotąd, to jest dokładnie stąd dotąd. To jest połowa długości okręgu. A długość okręgu, pamiętamy, to jest 2πr. A więc połowa to jest πr. No i teraz to sobie wyobrażamy jako prostokąt, gdzie dłuższy bok jest πr, a krótszy r. Jak policzymy pole tego prostokąta? No bok razy bok, czyli πr razy r. I ostatecznie otrzymujemy taki wzór. Pi razy r do kwadratu. I to jest wzór na pole koła. I ten wzór trzeba zapamiętać, aż do matury, albo może nawet i dłużej. Ten wzór pozwala nam policzyć pole koła wtedy, kiedy znamy jego promień r. Tutaj dowiedziałeś się, bądź dowiedziałaś, skąd jakby bierze się ten wzór, jakie jest jego źródło, a tak naprawdę w niektórych szkołach w ogóle tego nie tłumaczą, tylko od razu mówią, proszę bardzo, to jest wzór na pole koła i ten wzór proszę stosować w zadaniach. Dobra, skoro go poznaliśmy, no to teraz zastosujmy w 4 zadaniach ten wzór. Pierwsze zadanie. Oblicz pole koła o promieniu 3 cm, czyli R jest równe 3 cm, no to liczymy pole koła. Wzór jest pi razy r do kwadratu, no to wpisujemy pi razy r, czyli 3 cm do kwadratu, czyli mamy pi razy 9. A to są centymetry do kwadratu, to będą centymetry kwadratowe. Tylko jeszcze zamienimy kolejność. Najpierw liczba, a później literki, gdzie pi tutaj traktujemy jako literkę, czyli mamy 9 pi centymetrów kwadratowych. I to jest nasza odpowiedź.
zauważ, że pi zostawiamy. Tak jak na poprzedniej lekcji, jak omawialiśmy sobie w ogóle koło i liczbę pi, to tam już powinieneś się przyzwyczaić, bądź powinnaś, że jeżeli zadanie nam nie mówi, jaką wartość pi mamy przyjąć, która to pi jest liczbą nieskończoną, to po prostu zostawiamy ją w wyniku. A więc naszym wynikiem jest 9 pi centymetrów kwadratowych. Drugi przykład. Oblicz pole koła, tutaj mówią w przybliżeniu, koła o promieniu r równe 4 decymetry, czyli r jest równe 4 decymetry. Mamy obliczyć w przybliżeniu. To pamiętasz? Skoro mówią, że na przybliżeniu, to znaczy, że trzeba przyjąć jakieś przybliżenie liczby pi. Na przykład przyjmijmy sobie 3,14. To najpopularniejsze przybliżenie liczby pi. No to liczymy pole. Pi razy r do kwadratu. Czyli teraz za pi wstawiamy 3,14. R do kwadratu to 4 decymetry do kwadratu, czyli 3,14 razy 16, 4 do kwadratu to jest 16 decymetrów kwadratowych. No i trzeba jeszcze policzyć 16 razy 3,14. Tutaj już kalkulatora sobie użyjemy. Wezwijmy sobie pana kalkulatora. Co my tu mamy? 3,14 razy 16 równa się 50,24. Dobra, 50,24 decymetra kwadratowego. I to jest nasza odpowiedź, ale ona jest w przybliżeniu. Pamiętamy? Dlaczego? No bo przyjęliśmy przybliżoną wartość liczby pi. Więc tutaj naprawdę można było napisać falkę, żeby było wiadomo, że to nie jest dokładne pole, tylko w przybliżeniu. A więc znowu pamiętamy, tu nie było nic na temat liczby pi, po prostu pojawiła się ona w odpowiedzi. Tutaj powiedziano w przybliżeniu, no to przyjęliśmy pewną wartość liczby pi. Tu nawet można dopisać słówko takie. Przyjmuję, że dwukropek, i pi będzie takie. Dobrze nawet jest tak zapisać, żeby nauczyciel wiedział, jaką wartość pi przyjąłeś. Kolejne zadanie. Oblicz promień koła o polu równym 36 pi. Zobacz, tu jest na odwrót. Musimy obliczyć promień, czyli promień jest nieznany. Natomiast znamy pole, ono jest równe 36 pi. Czyli tak naprawdę tutaj mamy do rozwiązania równanie, no bo tak, wzór na pole koła, przypominamy sobie, to jest pi r do kwadratu. W naszym wypadku wynik jest równy 36 pi. Czyli mamy takie równanko. Pi r do kwadratu równa się 36 pi. Gdzie r jest niewiadomą, jest naszym x-em. No to trzeba tego x-a, to r, policzyć. No to najpierw co zrobimy? Podzielimy obie strony równania przez pi. Jak podzielimy przez pi, to z lewej zniknie i z prawej zniknie. I mamy r do kwadratu równa się 36. No to w takim razie teraz obie strony spierwiastkujemy. Czyli tu pierwiastek i tu pierwiastek. Pierwiastek z r do kwadratu to jest r, a pierwiastek z 36 to jest 6. I to jest nasza odpowiedź. R równe 6. I jeszcze jedno zadanie, takie typowe, które może się pojawić u Ciebie w zbiorze zadań na przykład. Jak zmieni się pole koła o promieniu równym 4 cm, czyli R mamy równe 4 cm, jeżeli promień ten zwiększymy o 6 cm, czyli do tego R dodamy jeszcze 6 cm. Czyli jakby mamy taką sytuację. Promień mniejszego koła, gdzie tu jest 4 cm, i teraz większego, i tutaj jest 4 plus 6, czyli 10. Od razu możemy sobie to wpisać. 10 cm. I jak pytają nas, jak zmieni się pole, no to policzmy najpierw pole tego małego koła. Pole tego małego koła to jest pi r kwadrat, czyli pi razy 4 cm do kwadratu, czyli 4 do kwadratu to jest 16, czyli tu mamy 16 pi centymetrów kwadratowych. A jak mamy w tym większym? Oczywiście tu też wzór na pole koła jest ten sam, pi r kwadrat. Tu może napiszemy sobie zamiast r, napiszemy sobie duże R.